Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj mam dla was odcinek, analizę trailera Five Nights at Candy's 3. Tak, wyszedł wczoraj i powiem tyle, że jest dosyć ciekawy. Wiele osób już go na pewno widziało, wiele osób zaspamiło mi komentarze, jak zawsze. No, zobaczmy jak to wygląda. Okej, więc teraz co możemy w tym trailerze znaleźć? Oczywiście zaczyna się normalnie, zaczyna się paroma zdjęciami i oczywiście najbardziej interesującym jest ten, na którym pojawi się dzieciak razem z Ratem. Tutaj mamy Rata takiego normalnego, takiego niezniszczonego. Ma dosyć ciekawe, duże uszy. I nie ma oczu jak zawsze. Ogólnie sam Emil powiedział, że te zdjęcia, które tu są, to nie są jego zdjęcia ani nic, to są zdjęcia darmowe, które znalazł na internecie. Sam powiedział, że trochę mu zajęło znalezienie takich darmowych, porządnych, starych zdjęć, ale znalazł. I to są właśnie te. Okej, na samym końcu tych zdjęć widzimy drzwi i napis pierwszy. Do you remember me? I też tutaj jest fajnie pokazane, jak te słowa się poruszają tak śmiesznie. I mamy pierwszy fragment gameplayu. Jesteśmy w pokoju, który już wcześniej widzieliśmy. I jest w nim masa rzeczy. To jest pokój dziecięcy, różowy pokój, więc raczej dziewczyny. Masa zabawek. Jakieś roboty, pluszaki, rowerek mały. No tutaj mamy, na środku mamy szafę, po lewej stronie widzieliśmy drzwi. I co tu jest ciekawe, to jest że mamy niebieskiego kota origami na tym stoliczku różowym, który tutaj widać. Po prawej stronie mamy taki schowek, taki sam jak był we FNAFie 4. W ogóle zastanawia mnie to, czy tutaj w tej klatce, jak dochodzimy do samego końca, widać po prawej stronie taki biały element i mi się zdaje, że to jest jakiś błąd. Nie wiem. No nie rozumiem, po co to białe to tu miałoby być. Pewnie to jest jakiś mały błąd, który tam będzie poprawiony. Ale najciekawsze w tej grze jest to, że my możemy kręcić tą latarką na wszystkie strony. Nie tak jak we FNAFie. We FNAFie było tak normalnie, że mieliśmy po prostu kilka tych kadrów z tą świecącą latarką. A tutaj jest to znacznie bardziej skomplikowane. Jak ja rozumiem, to mamy taki jasny obraz całego pokoju w tle i na to jest rzucona jakaś warstwa, która sprawia, że wszystko jest ciemne, ale jednak możemy sobie zaświecić i w tym konkretnym miejscu pojawia się znika ta ciemna warstwa, pojawia się ta warstwa z tyłu i to jest bardzo fajne, to jest bardzo płynne, ciekawe, dobrze wykonane. No widać, że dobrze wykonane. Dalej mamy napis I remember you, czyli pamiętam cię. I mamy następny element gameplayu. I teraz się patrzymy pod łóżko i też to jest śmieszne z powodu tej perspektywy. To wygląda, jakbyśmy tak stali na tym łóżku
i tak patrzyli się do góry nogami na to, co jest tam w środku i też fajnie wygląda. Okej, w następnym elemencie gameplayu widzimy już Rata. Widzimy już Rata w naszym pokoju. Pojawia się w tym schowku. Świecimy na niego i się chowa, zamyka wszystko. Następnie widzimy tutaj dyktafon. Mam tutaj włączoną jakąś kasetę. Tu pisze My Sleep Music. No i widzimy rękę Rata, która tutaj łapie za to i się w tej chwili cofa. You have nowhere to hide. Nie masz gdzie się ukryć. Tutaj to białe coś po prawej stronie jest jeszcze większe, nie wiem. Nie wiem co tu myśleć. To jest ciekawa scena, ponieważ tutaj świecimy na ciało Rata. I to jest pokazanie tej mechaniki, o której mówiłem wcześniej. Musimy świecić im w oczy. Jak nie zaświecimy im w oczy, to tak jak tutaj nic nam to nie pomaga. We will find you. My. Znajdziemy cię. No i tu też jest pokazane my. Zaznacza mniej więcej tyle, że nie mówimy o samym Racie, mówimy o różnych animatronikach. I mamy taki dosyć fajną scenkę. Widzimy jak się Rat rusza, trzęsie, ogonem rusza i bum. Fajnie to wygląda. Five Nights at Candy's 3 i widzimy głowę Rata. Głowa Rata wygląda porządnie, wygląda tak nieźle w HD. Wygląda dosyć strasznie też. Te oczy takie czerwone, dziwne, małe. Wygląda porządnie, fajnie. Fajnie na pewno zrobione. I pojawia się nam napis Coming soon. Nieźle, naprawdę nieźle. Mi się osobiście podoba. I teraz ogólnie jest też taki sekret w tym teaserze. Jak widzimy tutaj po napisach pojawia się nam Rat, a za chwilę jak Rat znika, to pojawia nam się jeszcze straszniejsza postać, ale tylko na chwilę, tylko na jedną kratkę. I to jest jeszcze gorszy niż Rat, to jest, uwaga, Balloon Boy. To jest, tutaj widzimy, nie wiem skąd, widzimy tutaj Balloon Boya. Co on tutaj robi, kto to wie. Dlaczego, Emil? Dlaczego? Nie. Proszę. Masakra. Dlaczego tu jest Balloon Boy, to ja nie mam najmniejszego pojęcia. Ale dobra. Ogólnie zapomniałem jeszcze wspomnieć o tym małym easter eggu. Tutaj pojawiają się 3 pluszaki, czyli Rachel i Doug z Those Nights at Rachel's i Pop Goes z Pop Goesa. Fajnie te pluszaki wszystkie wyglądają obok siebie. No i ogólnie jeżeli miałbym ocenić tę grę z samego traileru, z tego co do tej pory wiemy, no to powiedziałbym, że wygląda ona dosyć nieźle. Jak już mówiłem, ten system z tą latarką. Latarka bardzo fajnie, bardzo porządnie wygląda tutaj zrobiona. Jeżeli miałbym się sprzeczać, to wygląda to znacznie lepiej niż Five Nights at Freddy's 4. Z samego wykorzystania ClickTeama. Samego tego jak to wygląda. Bo bądź co bądź możemy tą latarką świecić we wszystkie strony. Wygląda to płynnie, wygląda to ładnie. Wygląda to zdecydowanie ładniej niż w 4. I też jeśli chodzi o gameplay, to co już powiedziałem wcześniej i tak samo ten trailer pokazują, że ta gra nie będzie miała jakoś masakrycznie dużo wspólnego z FNAF-em 4. Pomimo tego, że mamy tą latarkę, mamy ten koszmar, to nie skupiamy się tam na nasłuchiwaniu, staniu przy drzwiach, zamykaniu, otwieraniu. Zgadza się, że mamy tutaj w mojej grze musimy świecić na animatronika, ale to jest już bardziej zręcznościówka niż to, co tam było wcześniej. No i też nie znam jeszcze wszystkich mechanik, więc może być ciekawie. Ogólnie też wygląd Rata nie wygląda to jak taki typowy koszmarny animatronik z FNAF 4, 10 rzędów zębów, jakiś rozwalony potwory, nie wiadomo co. Ten Rat wygląda naprawdę bardzo, bardzo porządnie. Jeżeli chodzi o koncept, to co zrobił Emil wygląda znacznie lepiej niż taki FNAF.
Jak to wyjdzie, jak to się skończy, to zobaczymy. Tymczasem, cóż, z mojej analizy teasera to już bym powiedział, że jest tyle. Nie wiem, co tu więcej dodać. Tak, póki co to tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Jak coś jeszcze znajdę ciekawego, to może. Dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia. Cześć, pa.